Z Hitlerem był niemal od samego początku. Walczyli w tym samym pułku, wspólnie stawiali pierwsze kroki w polityce i razem wzięli udział w nieudanym puczu monachijskim, który zaprowadził ich do cel twierdzy w Landsbergu. To właśnie tam ich relacja jeszcze bardziej się zacieśniła, a Rudolf Hess skrupulatnie spisywał dyktowany mu przez Hitlera Mein Kampf. W kolejnych latach Hess zrobił błyskawiczną karierę. Został zastępcą Führera i jedną z najpotężniejszych osób w III Rzeszy. Wszystko załamało się jednak w 1941 roku, gdy wsiadł on do Messerschmitta i samotnie poleciał w kierunku Wielkiej Brytanii. Ten jeden lot zmienił jego los na zawsze. Hess stał się jedną z najbardziej zagadkowych postaci II wojny światowej, a zarazem ostatnim nazistowskim dygnitarzem, odbywającym karę w alianckim więzieniu. Jak wyglądał proces Rudolfa Hessa i dlaczego do dziś budzi tyle pytań? Zapraszamy na kolejny film. Partnerem kanału jest sklep Militaria.pl, gdzie trwa właśnie noworoczna wyprzedaż. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pani Emilia Cieśluk. 10 maja 1941 roku Rudolf Hess wylądował na szkockiej ziemi i w jednej chwili jego świat runął. Niemal natychmiast trafił on do brytyjskiego więzienia. Lot, o którym w Berlinie oficjalnie nikt nie wiedział, miał być śmiałą misją pokojową i osobistym prezentem dla Hitlera. W wyobrażeniach Hessa porozumienie z Wielką Brytanią pozwoliłoby III Rzeszy skupić cały potencjał militarny na wojnie ze Związkiem Sowieckim. Zamiast rozejmu przyszło jednak upokorzenie. Człowiek, który widział w sobie apostoła pokoju, został zamknięty w murach londyńskiej Tower. Stamtąd przewożono go dalej do Mytchett Place, a następnie do wojennego szpitala urazowego w Middelfart. W Rzeszy błyskawicznie ogłoszono, że Hess postradał rozum. Ze śmiałej misji nie pozostało nic poza ciszą, kratami i wstydem. Pozbawiony dostępu do informacji, Hess przegapił wybuch wojny niemiecko-sowieckiej, powstanie obozu zagłady, klęskę pod Stalingradem, aliancką ofensywę, powstanie warszawskie oraz zbliżanie się Armii Czerwonej do Berlina. Nie był jednak niewinnym obserwatorem historii, wcześniej zdążył wziąć udział w budowie zbrodniczego systemu, a co za tym idzie w prześladowaniu oraz mordowaniu przeciwników politycznych. Zdobycie Berlina położyło kres historii tysiącletniej Rzeszy. Jej twórcy stanęli przed koniecznością poniesienia zasłużonej kary za popełnione zbrodnie. Nadszedł tym samym moment, by przypomnieć sobie o Hessie i osądzić go na oczach świata. On sam uważał, że koniec wojny przynosi kres jego niewoli, która zakończyła się dla niego olbrzymim uszczerbkiem na zdrowiu zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Hess pogrążył się tak naprawdę w świecie fantazji. Wydawało mu się, że ma amnezję i tak wszystkim wokół opowiadał. Myślał, że wszyscy chcą go otruć. Generalnie jego stan pozostawiał bardzo wiele do życzenia. Gdy przetransportowano go do Niemiec, Rudolf Hess był przekonany, że stoi za tym coś znacznie więcej niż zwykła procedura. Wierzył, że alianci zamierzają uczynić z niego kanclerza IV Rzeszy. Do samego końca nie porzucił przeświadczenia, że jego słynny lot spotka się z należnym zrozumieniem. W tamtym czasie miał nawet powiedzieć: nie minie 10 lat, a Wielka Brytania przyzna mi rację we wszystkim, co mówię o komunizmie, który stanie się jej wrogiem. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Zamiast politycznej rehabilitacji, alianci posadzili go na ławie oskarżonych, wypełnionej czołowymi nazistami. Jeden z najsłynniejszych procesów w powojennej Europie, prowadzony w zgodzie z prawem anglosaskim pod przewodnictwem sędziego Jeffreya Lawrence'a, rozpoczął się 20 listopada 1945 roku i trwał przez kolejnych ponad 200 dni. Na jego miejsce wybrano Pałac Sprawiedliwości, jeden z nielicznych ocalałych budynków w Norymberdze. Zanim do tego doszło, zbrodniarzy umieszczono w więzieniu. Panowały tam bardzo surowe warunki. Na ten cel wygospodarowano dla nich bardzo surowe cele, w których znajdowały się integralnie ze sobą połączone łóżko oraz biurko oraz krzesło tudzież taboret, które wynoszono na noc celem uniknięcia ewentualnych prób samobójczych. Każdy z więźniów był zobowiązany spać twarzą do drzwi, z rękami ułożonymi na kocu. W pomieszczeniach przez całą dobę panowało światło, nocą jedynie nieznacznie je przyciemniano. Sen był regularnie przerywany częstymi, niespodziewanymi rewizjami strażników. Te surowe zasady wprowadzono z inicjatywy kierownika więzienia, pułkownika Bertona Andrewsa. Osadzeni, przynajmniej początkowo, reagowali na nie oburzeniem. Z czasem jednak nie pozostało im nic innego, jak podporządkować się woli zwycięzców. A jak zachowywał się Hess? Bardzo dziwnie. Ponownie uważał, że wszyscy chcą go otruć. Wymieniał się nawet swoimi posiłkami z personelem więziennym. Z kolei francuski prokurator Edgar Faure uważał, że Hess znajduje się w stanie zadumy pomieszanej z otępieniem.
Jego zachowania były bardzo zaskakujące. Gdy pewnego razu strażnik zbierał autografy nazistów, wszedł do celi Hessa i wręczył mu banknot, na którym znajdowały się podpisy innych osadzonych. Hess przystał na propozycję, po czym uśmiechnął się, ukłonił i podarł banknot na drobne kawałki. Następnie zwrócił się do żołnierza słowami: nasze niemieckie autografy są zbyt cenne. W trakcie pobytu w więzieniu wszyscy niemieccy dygnitarze zostali objęci badaniami psychiatrycznymi. Jednym z najważniejszych było sprawdzenie ilorazu inteligencji każdego z nich, za co odpowiadał psychiatra Gustav Gilbert. Większość badanych osiągnęło imponujące wyniki, a zestawienie otwierał szef Banku Rzeszy Hjalmar Schacht z wynikiem 143 punktów. Rewelacyjnie wypadli Göring i Dönitz, którym przyznano po 138 punktów. Nieco gorzej, choć wciąż bardzo dobrze, Hans Frank, który otrzymał 130 punktów. Zdecydowanie gorszy wynik otrzymał Hess, 120 punktów. Za nim, z wynikiem 106 punktów, znalazł się powszechnie uważany za idiotę Juliusz Streicher. Hess wypadał miernie również w przypadku innych badań. Gdy przeprowadzono u niego test Rorschacha, czyli ten test polegający na interpretacji plam atramentowych, Hess albo nie chciał odpowiadać na to, co widzi, albo za każdym razem widział martwe przedmioty. W tych przedstawieniach nigdy nie widział czegoś, co mogłoby żyć. I zdaniem psychologów był to bardzo bezpośredni znak tego, że ma ograniczoną empatię, jest niedojrzały i ma bardzo ograniczoną rzeczywistość. Dzięki filmowej dokumentacji procesu możemy dokładnie przyjrzeć się każdemu więźniowi. Hess sprawiał wrażenie, jak gdyby nie do końca interesowało go to, co dzieje się na sali. Najczęściej czytał książkę lub rozglądał się tempo po audytorium. Niekiedy kołysał się na krześle zupełnie jak małe dziecko. Czasami wychylał się, by spojrzeniem złowić jakiś szczegół, jak gdyby dostrzegł znajomą twarz wśród morza obserwujących głów. Skąd wynikało takie dziwne zachowanie? Otóż gdy Hess zauważył, że jego sytuacja jest naprawdę beznadziejna, postanowił skrywać wariata. Głosił wszystkim, że postradał rozum i niczego nie pamięta. Gdy pokazywano mu nagrania z jego udziałem, zasłaniał się amnezją, choć ręce miał bardzo niespokojne. Wypierał się również wszelkich znajomości, począwszy od dawnych sekretarek, przez swojego mentora Karla Haushofera, współpracowników i kolegów nazistów. Udawał, że nie zna ani Alberta Speera, ani Hansa Franka, ani Hermana Göringa. Sytuacja była zatem dość poważna, jednakże psychologowie orzekli, że Hess jest w pełni poczytalny i amnezja, którą być może nawet posiada, jest intencjonalna. I dawny zastępca Führera po prostu ją sobie wymyślił. Badający nazistów psychiatra Douglas Kelly zanotował, że Hess tak długo symulował amnezję, że w końcu sam w nią uwierzył. Dostrzegał jednak, że kondycja psychiczna oskarżonego jest mocno nadszarpnięta. W swoich notatkach dodawał: gdyby przyjąć ulicę za symbol psychicznego zrównoważenia, a chodnik za szaleństwo, to Hess najwięcej czasu spędza na krawężniku. Hessowi zaproponowano kurację narkohipnotyczną, była jednak ona zbyt ryzykowna. Propozycję psychiatry odrzucił zresztą sędzia Robert Jackson. Pierwsze dni procesu nie wskazywały, aby stan Hessa uległ jakiejkolwiek poprawie. Ponownie zachowywał się jak wariat. Kiwał się na swoim siedzeniu albo siedział bardzo nienaturalnie prosto, rozglądał się po sali, czasami rechotał, czasami chichotał. Trudno było zinterpretować jego zachowanie. Innymi słowy, w niczym nie przypominał tego gorliwego demagoga sprzed 1941 roku. Sytuacja uległa jednak zmianie 9 dni później. To właśnie wtedy oskarżyciele wytoczyli ciężkie działa i po całkiem skutecznej obronie prowadzonej przez nazistów wyświetlono film z obozów koncentracyjnych wyzwolonych przez Amerykanów. Stosy trupów, krematoria i wynędzniali więźniowie bliscy śmierci z głodu i wycieńczenia. Świat po raz pierwszy zobaczył te nagrania. Każdy, nawet Göring, poczuł się nieswojo. Hess nieprzerwanie wpatrywał się w ekran, a gdy prezentacja dobiegła końca, zaczął krzyczeć, że w to nie wierzy. Kolegę z ławy uspokoił dopiero Göring. Nazajutrz sąd rozpatrywał kwestię amnezji Hessa. Z pomocą prawnikom przyszedł sam Hess, który po 2 godzinach robienia notatek wstał i zaczął je czytać. Od tej chwili moja pamięć znów będzie się komunikować ze światem zewnętrznym. Powody, dla których symulowałem utratę pamięci, były natury taktycznej. Faktem jest tylko to, że moja zdolność koncentracji nieco się zmniejszyła. Jednakże nie osłabiło to mojej zdolności do uczestnictwa w procesie, do obrony, zadawania pytań świadkom czy też odpowiadania na pytania. Podkreślam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za wszystko, co zrobiłem i podpisałem jako sygnatariusz lub współsygnatariusz. Cała sala zamilkła. Tę głęboką ciszę przerwał dopiero śmiech audytorium. Sam adwokat Hessa był całkowicie zaskoczony, o niczym nie wiedział, był bezradny. Z kolei Hess był bardzo dumny, ponieważ w gruncie rzeczy nabrał wszystkich
Okazało się, że wcale nie ma żadnej amnezji, że wszystko doskonale pamięta, chociaż z drugiej strony możemy również wziąć pod uwagę to, że był to kolejny dowód na wariację dawnego zastępcy Hitlera. O tym, że Rudolf Hess pamiętał wszystko, a przynajmniej niemal wszystko, można było przekonać się 11 grudnia 1945 roku. To właśnie wtedy na sali sądowej wyświetlono film ukazujący kroczących niemieckich dygnitarzy u szczytu władzy. Cała ława oskarżonych z byłym zastępcą Führera na czele sprawiała wrażenie zahipnotyzowanej. Uważnie patrzyli na obraz własnej, niedawnej potęgi. Der kostbarste Besitz auf dieser Welt aber ist das eigene Volk. Und für dieses Volk und um dieses Volk wollen wir ringen und wollen wir kämpfen und niemals erlahmen und niemals ermüden und niemals verzagen und niemals verzweifeln. Emocje były naprawdę bardzo silne. Sporą butą wykazał się tutaj Hermann Göring, który miał powiedzieć, że po takim seansie prokurator Jackson na pewno zechce wstąpić do Partii Narodowo-Socjalistycznej. Postawa Rudolfa Hessa pozostawała jednak niejednoznaczna. Mimo publicznych wystąpień konsekwentnie odrzucał winę, zarówno własną, jak i swojego wodza, nie dając wiary zarzucanym mu zbrodniom. Gdy podczas procesu omawiano niemiecką politykę terroru w okupowanej Polsce, Hess z oburzeniem dopytywał, czy Führer w ogóle wiedział o tych działaniach. Wówczas generalny gubernator Hans Frank miał agresywnie odparować: nie tylko wiedział, był tego pomysłodawcą. Hitlera usprawiedliwiał nawet w rozmowach prywatnych, jak w tej przeprowadzonej z Gustawem Gilbertem. To niepojęte. A co myśli pan teraz o Hitlerze? Zapytał psychiatra. Nie wiem, przypuszczam, że w każdym geniuszu drzemie demon. Nie można go potępiać. To było w nim, to tragiczne, ale mam przynajmniej tę satysfakcję, że próbowałem zrobić coś, żeby wojna się skończyła. Podsumował porównaniem do swojego słynnego lotu z 1941 roku. Na początku 1946 roku sprawa Rudolfa Hessa znalazła się w centrum obrad Trybunału. Plan oskarżenia wydawał się prosty: wykazać jego udział w zbrodniach III Rzeszy. Hess był częścią tego systemu od samego początku. Współtworzył i sygnował rasistowskie fundamenty nazistowskiej ideologii już w latach 30. Udowodniono mu m.in. współodpowiedzialność za wprowadzenie ustaw norymberskich, nazyfikację uniwersytetów i kościołów, rozszerzenie nazistowskiego prawa na wcieloną do Rzeszy Austrię i Czechosłowację, a także przyzwolenie na stosowanie brutalnych metod w okupowanej Polsce. Działań, którym jeszcze kilka tygodni wcześniej miał się rzekomo dziwić. Jak potraktowano jego misję z 1941 roku? Czy potraktowano ją jako okoliczność łagodzącą, na czym tak bardzo zależało Hessowi? Nie pierwszy raz w życiu dawny zastępca Führera srogo się rozczarował. Lot Hessa nie został uznany za okoliczność łagodzącą, wręcz przeciwnie. Sąd określił go jako prowokację i operację dywersyjną wymierzoną w Związek Sowiecki, który ledwie 1,5 miesiąca później został zaatakowany przez Wehrmacht. Gest Hessa uznano niemal jednogłośnie za czyste szaleństwo, od samego początku skazane na niepowodzenie. Podobną opinię wyrazili współoskarżeni, w czym przodował minister lotnictwa Hermann Göring. Ten, poklepując pogardliwie Hessa po plecach, miał powiedzieć: no i co? Trzeba mieć naprawdę pusto w głowie, żeby wpakować się w taką kabałę. Hessowi nie pozostało nic innego, tylko głupio się uśmiechnąć. Warto jednak zauważyć, że w trakcie analizowania sprawy Hessa doszło do jednego bardzo ważnego wydarzenia, który dość luźno dotykał samej postaci oskarżonego, ale bardzo mocno uderzał w moralne fundamenty procesu, a przy okazji dotykał historii Polski. Pierwszy adwokat Hessa oficjalnie złamał nogę i wycofał się z procesu. W rzeczywistości miał chyba dosyć klienta, który tak bardzo go oszukał. Na jego miejscu pojawił się dr Alfred Seidl, uzdolniony prawnik o wyraźnych sympatiach narodowo-socjalistycznych. Seidl za punkt honoru wziął sobie usprawiedliwienie Rudolfa Hessa, przedstawienie go w jak najlepszym świetle. Co faktycznie nie było aż tak trudne, bowiem musimy pamiętać o tym, że z racji tego, iż w 1941 roku Hess wycofał się z życia politycznego, trudno było go sądzić za zbrodnie wojenne, a już tym bardziej za zbrodnie przeciwko ludzkości. Pewnego dnia do rękawa Seidla wpadł prawdziwy as. Na korytarzu przypadkiem podsłuchał rozmowę Göringa z Ribbentropem. Dyskutowali o paktu o nieagresji między Rzeszą a Związkiem Sowieckim, a w szczególności o tajnym protokole,
który dzielił Polskę na dwie strefy wpływów i stał się bezpośrednim pretekstem sowieckiej agresji. Dla Seidla było to szokujące świadectwo cynizmu i zbrodniczej współpracy obu systemów. Jeden z ich przedstawicieli siedział teraz na ławie oskarżonych, zdany na sąd, podczas gdy drugi, ten sam, który współtworzył układ, bezwstydnie odgrywał rolę obrońcy pokoju. Kontrast między sprawiedliwością a kpiną z niej był przytłaczający. Zauważmy, że tajny protokół był w tamtym czasie kompletnie nieznany. Seidlowi wydawało się, że będzie w stanie uderzyć w całą strukturę procesu norymberskiego, a nawet rozszerzyć ławę oskarżonych o kilka bądź kilkanaście miejsc, na których mogliby zasiąść Rosjanie. Sprawa nie była jednak prosta. Aby w ogóle podjąć się realizacji swojego celu, Seidl potrzebował czegoś więcej niż samej relacji Ribbentropa. Choć był on głównym sygnatariuszem traktatu, Sowieci zdążyli już nawiązać z nim kontakt. Za obietnicę niższego wyroku miał zachować pełną dyskrecję. Jeśli faktycznie tak było, został okłamany. Tak czy inaczej, najlepiej byłoby zdobyć autentyczną kopię dokumentu, co jednak w zniszczonych Niemczech nie było rzeczą prostą. Oczywiście oryginał posiadali również Rosjanie, ale tutaj o jakiejkolwiek współpracy nie mogło być mowy. Seidl skontaktował się z doktorem Friedrichem Gaussem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dzięki pracy przy redakcji traktatu doskonale pamiętał jego treść. Poinformował także adwokata, że Amerykanie przejęli archiwum przy Wilhelmstrasse w Berlinie, którego Sowieci nie zdążyli zrabować. Okazało się, że w skrzyniach zdobytych przez aliantów znajdowały się mikrofilmy zawierające pełną treść paktu. Sprawa zaczynała być coraz bardziej intrygująca, aczkolwiek Seidl nie otrzymywał początkowo żadnej pomocy od Amerykanów, jednakże w pewnym momencie przybył do niego amerykański oficer, który wręczył mu maszynopis tajnego traktatu. Sam oficer. Zginął zresztą później w niewyjaśnionych okolicznościach. Dokument miał jednak wady. Nie posiadał ani podpisów, ani pieczęci, co poważnie podważało jego wiarygodność. Friedrich Gauss zaproponował jednak, że pod przysięgą potwierdzi autentyczność dokumentu. Wyposażony w taki oręż, Seidl postanowił uderzyć w Rosjan i zażądał przesłuchania samego Wiaczesława Mołotowa, jednego z sygnatariuszy traktatu. Seidl poniósł jednak klęskę. Dokument, który przedłożył, był podważany przez wszystkich, a Rosjanie gorliwie przedstawiali swoje argumenty. Niektórym z nich, na przykład wskazującym brak bezpośredniego związku sprawy z Hessem, trudno było odmówić racji. Mołotow oczywiście nie został powołany na świadka, a Seidl musiał odpuścić. Związek Sowiecki wyszedł z całej sytuacji obronną ręką. Nie skorzystał na niej ani Hess, ani tym bardziej państwa, które na kolejne 40 lat znalazły się za żelazną kurtyną. Usprawiedliwienie Hessa spełzło na niczym i prawdę mówiąc, gdyby doszło do jakiegoś usprawiedliwienia, no to byłaby to kpina ze sprawiedliwości, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę słowa, które Rudolf Hess wypowiedział 31 sierpnia 1946 roku. Jeden z fragmentów tej wypowiedzi brzmiał: dane mi było przez długie lata żyć pod władzą najgenialniejszego człowieka, jakiego wydał w tysiącletniej historii mój naród. Nawet gdybym mógł, nie chciałbym wykreślić tego czasu z życia. Jestem szczęśliwy, że wypełniłem obowiązek wobec narodu, obowiązek Niemca, narodowego socjalisty, wiernego Führerowi. Niczego nie żałuję. Gdybym miał zaczynać od nowa, postępowałbym tak samo, nawet gdybym wiedział, że na końcu czeka mnie śmierć. Rudolf Hess na zarzucane mu zbrodnie odkrzyknął chórem ze wszystkimi innymi oskarżonymi nicht schuldig, czyli niewinny. Skazano go tylko lub aż za 2 z 4 punktów aktu oskarżenia, czyli za zbrodnie przeciwko pokojowi i podżeganie do wojny. Oczyszczono go zaś ze zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości. Zanim ogłoszono wyrok, oskarżonym pozwolono spotkać się z rodziną. Hess jednak odmówił, chcąc w samotności zmierzyć się ze swoim losem. 1 października 1946 roku zapadł wyrok: dożywotnie więzienie. Dla każdego był to wyrok dziwny. Francuzi wnioskowali tylko o 10 lat, Rosjanie o karę śmierci. Ostatecznie Hess został skazany na karę dożywotniego więzienia. Gdy usłyszał ten wyrok, zdjął słuchawki i rozejrzał się tempo po sali. Nazajutrz, gdy pisał list do swojej żony, to wskazał w nim, że co prawda wyrok Trybunału w ogóle go nie obchodzi, ale że jednak spodziewał się kary śmierci. Śmierć spotkała go jednak dopiero 40 lat później w więzieniu Spandau, gdzie przez wiele lat był jedynym więźniem, a zarazem ostatnim bliskim świadkiem działań Adolfa Hitlera. O powojennych losach zastępcy Führera opowiemy Państwu w osobnym materiale. A póki co bardzo dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
Patronami kanału są Małgosia Drązikowska, Krzysztof Szczygieł, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Katarzyna Rusnak, Krystian Dziarek, Radosław Kuśmierz, Damian Stasik, Damian Dziedzic, Julie Clark, Łukasz Papież, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Kamil Kubów, Dariusz Stelmaczonek, Adrian Flor, Paweł Smoliński, Piotr Kośmider i Hubert Walas.